A dzisiaj jesteśmy w Shell Island, jest piękna pogoda i idziemy razem zbierać muszelki, a jest ich tutaj bardzo, bardzo dużo. Będziemy szukać inspiracji do rękodzieła, do mojej biżuterii. Zobaczymy, co dzisiaj może dla nas zostawiło, a zostawiło bardzo dużo. Jest tego naprawdę mnóstwo. Są przepiękne, malutkie, duże. Tutaj jest akurat takie przejście, gdzie ludzie wchodzą na plażę, więc pójdę chyba w tamtą stronę, a tam jakie piękne widoki są. Pójdę chyba w tamtą stronę i znajdę tam, może nie takie wydeptane, ale to jest raj. Po prostu dla mnie to jest raj na ziemi. Raj na ziemi, a idziemy teraz się kąpać. Dobra, idziemy sprawdzić, czy woda jest ciepła, ale nie sądzę. Nie sądzę. O Jezu, ta małża. Gabryś, zobacz. Gabryś. Look. No. Zimna, ale wejdę. Wow. Zimna. Ale super. Ja się będę kąpała na pewno. A w wodzie też są malutkie muszelki. Takie mini. Ale zaraz pójdziemy tam dalej. Najpierw się wykąpię. Ciekawe, po co ten traktor jeździ. Po tych muszelkach. Po tych muszelkach migniecie muszelki. Ciekawe. Właśnie, miałam wam pokazać, jakie jeszcze chciałabym. To chciałabym takie brązowe. No właśnie takie. I takiej właśnie wielkości. Nieduże. No oczywiście, jak się uda mi coś dużego znaleźć, to też no, wiadomo, że wezmę. Idziemy dalej. Przy następnym fajnym znalezisku się włączę. No właśnie myślałam, że tutaj będzie tak więcej, a to okazuje się, że najwięcej jest ich tam, na tamtej linii, więc muszę to okrążyć. Tutaj, no to niedaleko. Ale myślałam, że tutaj będzie ich bardzo dużo, że się tutaj będą zatrzymywało, a tu jednak nie, ale jak się wdepnie tutaj w taką wodę, to jest aż gorąca, tak się nagrzała. Patrzcie na to, mamy szkiełko. Mamy szkiełko, jest super. Tak, i tutaj właśnie się zaczynają. No i cały ten pas jest w tych muszelkach. A ja oczywiście nic nie wzięłam z sobą. Zostawiłam tam przy plaży. Tutaj jaki okaz leży, piękny. Śliczna. Muszę sobie położyć gdzieś na kubkę, ponieważ nic nie wzięłam. A jest ich bardzo dużo, naprawdę. No i nie wiem. Muszę kawałek, spory kawałek zostawiłam ich. Dobry się z chłopakiem. No i teraz muszę tam wrócić. Bo oni są gdzieś tam na plaży. A ja sobie tutaj chodzę. No trudno, zostawiam je w kubce. A ten traktor, który wam wcześniej pokazywałam, to jest do śmieci. Oczyszcza śmietniki. Myślałam, że spycha jakiś tam piasek. No ja już się tak bardzo oddaliłam, że chyba będę musiała wracać. Bo po pierwsze byłam tak podekscytowana tymi
muszelkami, że się nawet nie popryskałam. To znaczy w domu się pryskałam sprayem, ale tutaj już muszę na nowo, bo tutaj jest tak bardzo przyjemnie, wiaterek i w ogóle, ale tu my spali i tak ja bardzo szybko się opalam. W szczególności moje dłonie, a ja nie lubię opalać dłoni. I tak powolutku chodzę i co jedna to jest piękniejsza i zbieram, ale co ja chciałam powiedzieć? No, że nie chcę za dużo brać. Nie ma sensu, ponieważ wiecie, nie jest sposób tego przytaszczyć do domu całą reklamówkę. Po co? Zostawmy coś dla natury. Nie, żebym ja była taka ekosreko, no. Po prostu nie potrzebuję aż tylu. Ja w domu i tak posiadam bardzo dużo, więc chciałam zebrać tylko takie okazy, które naprawdę mi się podobają. Takie te brązowe, te świdrowce, ale tak ciężko te świdrowce znaleźć. Koleżanka mi mówiła, że trzeba to odgarniać, te kamyczki, ale ja odgarniałam, ja tutaj nic nie mogę znaleźć. Tak. Znalazłam kilka tych świdrowców, ale nie za dużo. Może w inne miejsce powinnam iść. No dobra, gdzie jest moja kubka? Zaznaczyłam sobie cegłówką. Ok, przycupnę sobie teraz na kamyku i zdradzę swoją tajemnicę. Malutką, nie malutką. Dlaczego wracamy do Polski? Ponieważ ja jestem bardzo mocno kochająca swoją ojczyznę, aczkolwiek wyjechałam tutaj za zarobkiem. No i bardzo mi się tu podoba. Ja nie mówię, że mi się tu nie podoba, ale moje okolice są bardzo w tym momencie niebezpiecznie. Dzieje się tak dużo dziwnych rzeczy, że zaczęłam po prostu bać się. Zwyczajnie zaczęłam się bać. Boję się wychodzić gdzieś dalej z psem na spacer. Po prostu zaczęłam się bać. Jest tu bardzo niebezpiecznie. Ale to nie jest powód, dla którego wracam do Polski. Powodem jest to, że bardzo już tęsknię. Wyjechałam dobrych paręnaście lat temu. I mogę powiedzieć, że z mojego doświadczenia, że to nie jest tak, jak ludzie mówią, że Anglia jest bardzo brudna i brzydka. To są określone jakieś tam miejsca. Ja jestem teraz na Walii, a tu jest naprawdę pięknie. O, i też tutaj gryzą te końskie muchy. Właśnie mnie ugryzła. No i drugim powodem, takim większym, to jest to, że podupadłam trochę na zdrowiu. Z tego tytułu musiałam rzucić ostatnią pracę i nie pracuję już kilka miesięcy. Tak, doszłam w sumie po kilku miesiącach doszłam już do siebie i właśnie w tym czasie, kiedy siedziałam w domu, podjęłam decyzję, że będę pokazywać swoje rękodzieło, że może to będzie się dla ludzi podobało. I rzeczywiście jest was trochę i oglądacie mnie. Nie jest to jakieś tam spektakularne i w ogóle nie ma tych wyświetleń tak wiele, ale ja robię to, co lubię i jestem szczęśliwa. Natomiast kolejną rzeczą, którą chciałabym zdradzić, to jest środa. Od poniedziałku zaczynam kolejną pracę i tak pewnie do końca roku zawijamy się. Nie mówię na 100%, bo wiadomo, że po drodze może się dużo rzeczy wydarzyć, ale tak postanowiliśmy, że do końca roku albo już w następnym roku, początek następnego roku muszę się stąd zwijać, bo mnie tutaj zaczęły gryźć
końskie muchy. Także tak, kochani, to jest moja historia. Tak delikatnie coś o sobie powiedziałam. Więcej mówić nie będę, bo to są prywatne sprawy, więc do zobaczenia do kolejnej muszelki. A tak dla żartów to powiem, jak nagrywają na wykopkach z wykrywaczami, to mówią do zobaczenia do kolejnego dołka. To ja mówię do zobaczenia do kolejnej muszelki. Jakie skupisko malutkich. Fajnie. Mam już pojemniczek. Musiałam się wrócić po niego. Chciałam powiedzieć, wcześniej powiedziałam zresztą, że będę się włączać przy fajnych muszelkach, no ale to nie da się, po prostu tu jest każda fajna. No ta musiała być bardzo duża. O, są moje ulubione. Następna. Wysmarowałam się kremem tak mocno, bo już jestem spalona, a nie chciałam. Niechcąco. O, tutaj jest bardzo dużo tych spiral. Jak widać, nie tylko ja zbieram muszelki. Ludzie przychodzą, też sobie zbierają. To jest raczej takie oczywiste. No, woda już przypływa. Chyba będziemy się zawijać. Mamy w planie jeszcze jechać do Barmouth. Tam sobie zjemy coś. Tutaj będzie większy przypływ, to będzie droga zamknięta, więc musimy zawijać się, bo nie wyjedziemy stąd. Swoją drogą chciałabym zobaczyć, jak to wygląda, ten przypływ. Jaki fajny kamyk. No dobra. Tak, powiem tak. Ja się wyłączam w tym momencie. Widzimy się na podsumowaniu. Zobaczycie, jakie muszelki zebrałam. I może jeszcze coś nagram w Barmouth. Do zobaczenia w Barmouth. Muszę Wam pokazać, za co kocham to Barmouth. Właśnie za to, że są tutaj góry, jest i morze. I jest wszystko to, co bardzo lubię. Morze i góry razem. W ogóle tak mi się tu podoba, że masakra. I z tyłu również są góry. Nawet woda dosyć czysta. Tutaj jest taka zatoka, więc będziemy szli tam. Jeszcze się na pewno wykąpiemy. Właśnie spróbowałam jakiegoś kraba. Jest okropny. Nie kraba, tylko lobster. A nie wiem, jak to się nazywa. Obrzydliwy. Nie wiem, czy lubicie, czy nie lubicie. Ja nienawidzę seafood. Wiem, chyba się troszeczkę spaliłam. Używałam oczywiście kremu, ale nie sądzę, żeby coś pomogło. Za dużo po prostu jest, za duża temperatura jest. Ale dla takich widoków to warto się spalić. Że już mój ostatni weekend.
taki beztroski. W następnym tygodniu zaczynam tą pracę. No i nie będzie tak łatwo wybrać się. Chociaż często staramy się wybrać gdzieś w weekend, żeby nie siedzieć w domu, bo to jest dosyć przytłaczające siedzieć w domu i patrzeć się w sufit. Wiadomo, w domu też jest dużo pracy i człowiek nie chodzi o to, że się nudzi, ale ma dosyć tej codzienności. Ja z kolei kocham morze i zawsze, kiedy mam taką możliwość, to się na nie wybieram. I nie żałuję, że się spaliłam. Myślę, że kochani, w domu już się z wami pożegnam, chciałabym wam pokazać, ile nazbierałam muszelek. A jak wiecie, jak wcześniej chyba wspominałam, nie zabieram zbyt dużo, zostawiam trochę. Niech się inni nacieszą. Ja wzięłam tyle, ile potrzebuję do kolejnego projektu. Kolejnym projektem będzie dekoracja. I tyle. Do zobaczenia w domu. A to są, kochani, moje zbiory. Nie jest tego zbyt dużo, ale znalazłam to, co potrzebuję. Nie wiem, gdzie jest w tym momencie jest ten kawałek ceramiki. Jestem bardzo, bardzo z tego zadowolona. Jest to dla mnie niesamowite znalezisko. Tutaj również takiego znalazłam super kamyka. Nie wiem, co to jest, ale jest też świetny. Postaram się go przekroić tą moją maszyną. A już nie mogłam się tak opanować. Jeszcze takiego fajnego kamyczka też znalazłam. I też fajne wypłukane drewienka, które przydadzą mi się do moich dekoracji. A w tym momencie pożegnam się z wami. Dziękuję za oglądanie, za wszystkie przepiękne komentarze. Do zobaczenia do kolejnego odcinka. Pa!